Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo. Witam Was w drugim odcinku w naszej nowej serii Black Mirror 3. Moi drodzy, ostatnio tutaj zdążyliśmy tak na dobrą sprawę tylko pogadać na komisariacie z naszym adwokatem i w zasadzie zajrzeliśmy tylko do sklepu. Mamy mapkę, z której póki co nie możemy korzystać, dlatego że one będą się tam miejsca odblokowywały, które jakby będziemy odwiedzać, czyli jakby jak stąd gdzieś sobie pójdziemy, to już będziemy mogli sobie skrótem wrócić do Willow Creek poprzez mapę. Dobrze, moi drodzy, bo tak, mamy kawiarnię, mamy posterunek do odwiedzenia, dlatego że nasz adwokat mówił nam, że dobrze by było, aby zyskać na czasie, żebyśmy zdobyli jakby na własną rękę te nasze akta. No ale słuchajcie, no na 100% ten inspektor absolutnie nie wyda nam tych akt. Będziemy mogli oczywiście za chwilkę spróbować, tylko zanim tam pójdziemy, nie wspomniałam w zasadzie o takich odblokowywaniu jakby takiej dodatkowej zawartości. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to było w dwójeczce. Trzeba było robić takie zdjęcia. Ja i tak, słuchajcie, poległam na tym. Mimo wszystko, tutaj też polegnę, ale ja Wam to tylko zademonstruję. Tutaj trzeba po prostu klikać na kruki. Takie to jest mało tak naprawdę intuicyjne. Nawet nie ma, zobaczcie, żadnego znacznika na tym kruku. Ale po kliknięciu będzie taki znaczący dźwięk. Słuchajcie. O, słyszeliście? I to jest odblokowywanie jakby tej dodatkowej zawartości. Moi drodzy, co stąd potrzebujemy? Koniecznie potrzebujemy stąd gąbeczkę. Tak, ona nam się za chwilkę przyda. A póki co lecimy, słuchajcie, na rynek. No i co? Zaczynamy od tego posterunku na dobrą sprawę. No zapytajmy, słuchajcie, no nie mam nic do stracenia. Do you have a moment, Inspector? If you're quick. The guy in the other cell. Is a paragon of virtue. What did he do? He beat up annoying little Americans. Should I let him out? All right, all right. Can I have a look at my file? Why? Have you forgotten something you've done? Apart from the fact that it wasn't me? No, you can't have a look. Could you make me a copy of it then? Of course not. That's a police file. Why should I want to set fire to the castle? Well, it could be because you were shipped off to America as a kid and had a miserable life there. Until you found out that you'd been taken for a ride your whole life. Then you came back to England to take revenge on your family. What a load of crap. So you finally admit it. It's all total bollocks. That's exactly why you have to see Dr. Winterbottom. And I'm gonna make sure that there are a lot more doctors taking care of you all day for the rest of your life. I can tell you why it was you. Because you're bloody mad. A nutter. You're obsessed with being a Gordon. A descendant of a murderous clan. It's some kind of justification for your irrational desire to burn and set fire to things. You pyromaniac. It was Lewis. Damn you. Oh yeah, the gardener. Then find him. He's disappeared without a trace since you've been here. Have you got him weighing on your conscience too? Spit it out. That's all for now. I'm keeping my eye on you. No słuchajcie, no nie dogadamy się i tak jak sądziłam, akt nie otrzymamy, więc musimy coś wymyślić na własną rękę. Odwiedźmy w takim razie kolejne pomieszczenie, w którym nas nie było, czyli kawiarnia. Tak, mamy, słuchajcie, tutaj blond Tizię. Ona przechodziła koło nas, ja się nie odniosłam do tego w poprzednim odcinku. Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, nie wiem, czy to był wtedy akurat adwokat, czy wróżka, przechodziła taka właśnie blond pani. Ja się nic nie odzywałam, ale ewidentnie jest tutaj pracownicą tej kawiarni. Dobra, podejdźmy sobie do niej. I was beginning to think there were only gross-looking guys with alcohol problems living in this dump. Hi, I know. I recognize you from the newspaper. And you're not gonna run away screaming? I'd have a lot of running to do if I ran away from every weirdo in this dump. You really like living here, huh? Okej, słuchajcie. Wygląda na babkę, która lubi sobie poflirtować. Has anything exciting happened recently? Apart from the fire at the castle?
Wait a minute. Yeah, the espresso machine broke down. I oprócz flirtowania, to chyba lubi zadzierać nosa, tak na dobrą sprawę. Has this cafe been here long? I've never noticed it before. We were closed during the fair this year. Is it even worth having a cafe here in the village? You'll have to ask my dad. It's his cafe. Why do you ask? Do you want to open one too? Yeah, sure. Right next door. A Black Mia special cafe with ritual blood cappuccino and latte morbidato. Good idea. Could have come from Murray. By the way, I'm Darren. Or Adrian Gordon. Take your pick. I'm Denise, or the one who's got no time for insane arsonists. Take your pick. Wow. I think I prefer Denise. All right then, Darren. So, what's a young woman like you doing in a place like this? Not one for city living? Hell yeah. I'm just waiting for the right moment. You mean when the twice-yearly bus to London stops here? Something like that. Maybe I'll see you later. Okej. Shame. No donuts left. Shame. No donuts. A, no to ciulowo, słuchajcie, że nie ma ponczusiów. To zagadajmy. Are you out of donuts? No, there are some in the storeroom, but they're reserved for the nice inspector. He buys them here every morning. Of course. And what if I want one too? Then bake one yourself. O, ktoś tu chyba ma jakiś interes wobec inspektora. When does the inspector usually come in? He should have been here to pick up his donuts ages ago. He's probably been delayed by the scum of the earth. Again. Phew, nice description. That's what Conrad calls his clientele, not me. Conrad? Conrad Spooner? That's what the inspector's called. Didn't you know? Okej. Coś mi tu śmierdzi jakimś romansem, co? I didn't know that donuts was so popular in England. I don't know, but I do know that Spooner loves them. Just as much as those cops in American TV shows. And what does the dear inspector do when there aren't any donuts left? He always gets what he wants. If need be, I bake him some. Okej, tu ewidentnie jest romans. Bezwzględnie. Ona jak się w ogóle o nim wypowiada, to no wystarczy jej, słuchajcie, posłuchać. Także myślę, że powinniśmy wykorzystać ten fakt. I'd like a coffee, black. Coming up. Okej, zajęliśmy babeczkę. Wystarczy, że pojedziemy sobie na zaplecze poszukać tych słynnych pączków z Spoonera. Okej, I've got to come up with something that's gonna make Spooner hang out here in the cafe for a while. dokładnie. Przede wszystkim no pączki. Pączki, słuchajcie, od razu rzucają nam się w oczy w takiej różowej oprawie. A shelf full of stock for the cafe. What have we got here? No dobra, ja już te pączki widziałam Coffee, stąd. tea, juice, milk. Ah, and a package of donuts. Okej, no to zabierz te pączusie. Those have to be the donuts specially reserved for Spooner. Okej, i teraz moi drodzy, co tu takiego zrobić, żeby nie mógł się dostać jakby do tych pączków? Mamy zamrażalnik, mamy kubeł z wodą. Jak możecie się domyślać, trzeba będzie schować te pączki do zamrażalki. Ale to nie jest wszystko, bo co to jest za filozofia otworzyć zamrażalkę, tak? Ale słuchajcie, otwórzmy sobie ją najpierw. A high-performance chest freezer with a glass lid. Not a lot in it. A pack of tart bases. Oh, and a box of ice cream. Mint and chocolate. The seal is in really bad shape. If it gets wet, you probably wouldn't be able to get the chest open anymore. Dokładnie. I to jest dla nas podpowiedź od Adriana,
Mamy gąbeczkę, prawda? Pamiętacie? Przed chwilą ją zabraliśmy. Trzeba będzie tutaj te brzegi obmyć wodą, w zasadzie wylać tutaj troszkę wody z tej gąbeczki, aby zamrażalka już nie mogła się tak szybciutko otworzyć. Najpierw wrzućmy tutaj paczkę z pączkami. No słuchajcie, zamrożone pączki to nie jest problem, zawsze je można odmrozić. I też będą dobre, tak samo jest z ciastem i z pieczywem, i z bułkami, i ze wszystkim innym. Dobra, zamoczmy sobie w takim razie tą gąbkę w wodzie. I użyjmy tego koniecznie tak. Dokładnie. A nie chcemy, słuchajcie, żeby Adrian miał mokre spodnie. Źle by to wyglądało zdecydowanie. If you close the freezer now, the water will freeze and it'll be almost impossible to open it again without defrosting the whole thing. Farewell, you donuts. Nobody's gonna be getting you out of there in a hurry. Now that ought to slow down the inspector's donut order somewhat. Zgadza się. Słuchajcie, wychodzimy stąd. Another one of these flat days today. I could really do with something to lift me up a little. Edward could come along at any time. Better if we wait till this evening. It's not Edward. Give me a couple of donuts at least. Yeah, sure. I'll get you some. No słuchajcie, inspektor miał tutaj ochotę na małe co nieco. Na zapleczu. Conrad, your donuts seem to have ended up in the freezer. Yeah? But can't you boil them in the oven for a bit? The problem is, the lid's frozen solid. Ah, I get it. You want me to help you warm up your frozen chest? I think those two are gonna be busy for a while. Dokładnie. A my za ten czas lecimy szybciutko na posterunek, aby spróbować może pogadać z Zakiem, aby dał nam te akta. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Can I ask you something briefly? Hmm? Do you believe I set fire to the castle? Well, Mr. Michaels, you claim to be Samuel Gordon's son, and you were at the scene of the crime with a smoldering torch in your hand. I had that to defend myself with. Against the mysterious secret order that nobody knows about and nobody's seen? It's mentioned in the Gordon Chronicles. 500 years ago. Forget it. And then there was the thing with poor Miss Valley, right? We found your tracks at the scene of the crime. I told you, forget it. Tak, moi drodzy, Zak wydaje się nie być uprzedzonym w stosunku do nas, ale jego tok myślenia i jakby podpieranie się faktami no, jest bardzo logiczne i zrozumiałe. Natomiast nie osądza nas jeszcze póki co. Spooner, your inspector, is he always so nice? I don't know. He was in the homicide department in London until half a year ago. Then, he got redeployed here as a punishment. That explains a lot. Since then, he's tried everything to get back out of here. He locks people up for the smallest of misdemeanors. Good for the statistics, you see. And you can't do anything about it? What does a bear do about the winter? He rolls himself up and sleeps until the spring comes. No i w tym jest rzecz, moi drodzy. I tym razem chciał zrobić dokładnie to samo. Szybko zamknąć sprawę. Jest morderca, do widzenia, ciach Bajera. Dobra. Pogadajmy, zanim zaczniemy mówić o aktach, pogadajmy o Angelinie jeszcze. How long are you gonna look for Angelina? She'll be deemed missing until we find her. Even if she's long since dead? We haven't found a body yet, Mr. Michaels. To jest bardzo intrygujące, że jeszcze nie znaleźli ciała Angeliny. Okej. How involved were you in the investigation of my case? I searched the sewer system and the bunker. And you didn't find any clues? No. That just can't be true. It's bloody dark down there, Mr. Michaels, and full of rats. Not for the faint-hearted.
Is there anything new on the kidnapping? Have you spoken to Tom, Bobby, or the kid in Wales? According to the statement, Tom was at Alton Towers with Bobby at the time. And you don't find it a little bit strange that those two went to a theme park? The only strange thing was that Bobby was in hospital for 2 days afterwards with concussion. But we've got a medical certificate that proves that. And what if Tom was lying? We can't prove it. He had 2 tickets for the theme park and the paperwork from the hospital. Damn. And the boy? There's no one called Van Helsing in Wales. Okej, no i zostają nam te nasze akta. Can you make a copy of my file and send it to my lawyer? Didn't he get one ages ago? He, wants to have the current version for the embassy. Not possible. Something wrong? I'd forgotten. The copier gave up the Ghost a few weeks back, but there's a new one on order. Are you being serious? It's not so bad. I have so little to do here, I could type up most of the documents. I understand. So, would you be so kind as to type my file? No. And what if I fix that thing? All right then. You go and see what you can do with it. Goodbye, Constable. Okej, czyli mamy przed sobą chyba kolejną zagadkę niestety. Może nie będzie taka zła. It can't Mam be taką that nadzieję. difficult to fix a copier. I studied it once. Well, kind of. What have we got here? The fuse has blown. Switch to turn it on, and you press the green button to copy. If I twist and connect the wires that work, it should be able Kolejne to copy zagadki, again. słuchajcie, z łączeniem kabelków. Okej, przede wszystkim co nam się rzuca tutaj w oczy? Rzuca nam się kwestia popalonych kabelków, które musimy odstawić na bok. Jakby z nich nie będzie żadnego użytku, ale jakby w ich miejsce trzeba będzie wstawić te dobre. Tylko teraz tak, tutaj z tyłu, nie wiem czy widzicie, czekajcie, te bodajże, bo tutaj mamy połączone. Tylko teraz tak, czy da się to... O nie. To zostawiam. To chciałam przekręcić. I to chciałam zabrać w to miejsce. Ok. Co my tutaj jeszcze mamy? Co nie potrzebujemy do działania? Poczekajcie. Tu nie. Czekajta. Tego chyba też tutaj, ja nie pamiętam do końca tej zagadki, ale wtedy powinno nam się coś podświetlić, jeżeli będziemy robić dobrze. Jeszcze w takim razie czegoś nie mamy. Myślę, że na pewno tutaj, tylko który kabelek mogę zabrać? Myślę, że te na pewno nie. Tutaj prowadzące do tego. Czekajcie, a ten? Powiem wam szczerze, że wydawało mi się, że to jest dobra opcja, a mogę to kliknąć? O, mogę. Okej. To działa. Udało That się. should do it. Okej. Okej, to podejdźmy i pogadajmy z Zakiem. Może coś się uda tym razem. Can I ask you something briefly? The copier is working again. Now, can you copy my file? Sure. Then I'll send the copy to your lawyer. The copy of your file? Then I can send it myself. The inspector insists that no files can leave the building without authorization. I see. Damn. Constable, when does the mail go? My lawyer needs the file as soon as possible. I'll post it later on. It ought to be collected this afternoon. Thanks. Goodbye, Constable. No i tak, moi drodzy, niestety nadal nie może być zbyt łatwo, ale dobre jest już to, że Zak na pewno wyśle w dniu dzisiejszym te nasze akta, a w zasadzie za chwilkę je zdobędziemy. Wystarczy, moi drodzy,
tutaj mamy taką skrzynkę na listy. Wystarczy coś tam podłożyć na tyle dużego, aby nie opadło zbyt nisko, abyż zatrzymało nasze akta, list, który będzie wysyłany do naszego adwokata. A do tego posłuży nam właśnie ten jadłospis. Była mowa o tym, że on jest na takiej drewnianej jakby, no nie wiem, jak to było? Okej, na takiej deseczce, o, może tak bym to nazwała. Więc zabieramy to i wkładamy tutaj. Dzięki temu, słuchajcie, list nie spadnie niżej, a my będziemy mogli z tej deski sobie to zabrać. Ok, moi drodzy, w takim razie lecimy szybciutko po nasz list. Jestem ciekawa, co jest, słuchajcie, w tych aktach naskrobane. Mam ogromną nadzieję, że dowiemy się czegoś, co nie zostało nam przekazane dotychczas. Czytamy. No, czytaj, czytaj. Let's see what's in here. Friday afternoon, 12:30. Oh, they must have discovered the body then. The time of death for Miss Valley was the previous evening, Thursday, between 10 and midnight. Cause of death, burned alive after a blow to the back of the head. Oh, grim. Witness interviews. Now, let's see. Not important. Saw nothing. It continues. Friday, 1837. Emergency services called out. At that time, I was in the ruins of the old academy with Angelina, Lewis, and my mother. Then, Saturday, 12:06 a.m., fire under control. At that time, I was running from the ruins in the direction of the castle. 3 bodies were retrieved. Lady Eleanor Gordon, Edward Bartholomew Bates, the butler, and Sally Wood, the cook. 1 survivor, Lady Victoria Gordon, suffering from severe smoke inhalation. Also on Saturday morning, 12:12 a.m., Darren Michaels arrested on suspicion of arson and murder of Miss Valley. Witness interviews on the subject unproductive, and Lady Victoria Gordon could not as yet be questioned. She remains in shock. After a 2-week period of hospitalization, was discharged of her own wishes to continue medical supervision at home. Hey, it says here that Murray can't remember having seen me in the hotel on Thursday evening. That can't be right. That was exactly when he threw me out of the hotel. Oh, the rat was lying. Just wait. Evidence still insufficient to charge, but strongly suspected of crime. Current state of the investigation. Darren Michaels' conduct, as well as his contradictory testimony, is currently being examined for plausibility by the psychiatric expert, Dr. Joyce Winterbottom. Here's a note to Constable Zach. If he's diagnosed as nuts, will he have to be remanded in a loony bin? Possible murder weapon, a torch, still smoldering, which was in Darren Michaels' possession when apprehended. He is undergoing forensic examination. Deportation to USA not possible. Release of the suspect on bail on direction of the court. Dr. Winterbottom authorized as prime supervisory agent in point of referral. Good, and I've got 2 new roles already. Visit Victoria and see how she's doing, and let Murray know what I think. I'll write in the file Dokładnie, so I moi don't drodzy. forget. There are enough empty pages. Moi kochani, jeżeli chodzi tutaj o mieszkańców zamku Black Mirror, tak, zaraz sobie ten dziennik przeczytamy, czy są jakieś tam przemyślenia Adriana. Natomiast cholernie jest mi przykro, że panna Wally nie żyje. Bates, słuchajcie, Sally. Bardzo mi szkoda tych postaci. Wiktoria tylko przeżyła, wróciła do zamku.
Więc przede wszystkim chciałabym się skupić tutaj na jej postaci, zanim pójdziemy i nastukać Murajowi. Zanim jeszcze cokolwiek, chciałabym otworzyć ten dziennik, zdobądź akta policyjne, zepsuta kopia, fałszywe zeznanie Muraja. O co on tutaj pisze odnośnie tego? Dlaczego Muraj utrzymywał, że nie widział mnie w hotelu tamtejszej nocy, kiedy pani Wally została zamordowana? To wierutne kłamstwa. Wieczorem pytałam go nawet o godzinę. Muszę odkryć, jaki miał motyw, aby złożyć fałszywe zeznania. Wiktoria. Jak Wiktoria sobie radzi? Jest całkiem sama na zamku, bez Eleonor, bez Bajca, nikogo już nie ma. Może mógłbym jej jakoś pomóc. Chciałbym tam zamieszkać i być blisko niej. Tyle przynajmniej mógłbym zrobić. W porządku. A czy jest... Nie. Czy jest coś jeszcze? Poczekajcie, jak to sprawdzić? Tutaj chyba, tak? Wiktoria, ok, jest zepsuta kopiarka, ok, to już status śledztwa, ok. To jest wszystko, co nam Darren przeczytał. Dobra, słuchajcie, droga do pubu, kamienny most. Gdzie tutaj się szło, słuchajcie, do zamku? Najpierw bym chciała się tam udać, nie wiem, czy to jest dobra droga, chyba raczej może na ten most? Cholera. Droga do lasu, droga do hotelu. Dobra, to najpierw drogą do lasu będziemy się mogli dostać do zamku. Droga... Jaka? Nie wiem, co wpisało. Tutaj chyba niekoniecznie, co? Jezus, no ja nie wiem. Czekajcie. W ogóle słuchać te kruki. Pytanie, czy one gdzieś tutaj są, bo powiem wam szczerze, że ja je słyszę, ale ja ich nie widzę. O, mamy jednego kruka, ok. A, to jest to miejsce, gdzie zostały miejsce zbrodni, gdzie zostały te zwłoki znalezione. No. Next spring, lovers will be back here, looking out at the sea, arm in arm. Okej, tutaj nie wchodzimy póki co, bo chciałabym się jednak skupić na... Moi drodzy, niestety przerwało mi nagranie, ale jestem z powrotem wystarczająco szybko się zorientowałam. Okej, lecimy do tego zamku. Chciałam się skupić na tym, że póki co koniecznie musimy odwiedzić niedokończona droga i do zamku. Koniecznie musimy się skupić na odwiedzenie. No okej, w porządku, rozumiem. Dobra, skupmy się na tym zamku priorytetowo. Zgadza się. Dobrze. Tak. Okej. Mamy domofon. Who's there? My name's Adrian Gordon. I'd like to see Lady Victoria, please. Hello? Już myślałam, słuchajcie, że go nie wpuszczą. Come in, Mr. Gordon. Lady Victoria has just woken up. Yes, of course. Please excuse the chaos. The builders are working on the renovations. You're looking after Lady Victoria? Yes, I'm a trained nurse of your... great-grandmother. I take care of all of your great-grandmother's needs. Thank you, Miss... Angelina. Sister Angelina. Thank you, Sister Angelina. Okej, dobrze wiedzieć, że nasza prababcia ma dobrą pomoc przy sobie. Zobaczcie, co tutaj się podziało. Nie no, dramat. Do you think that being in the middle of a construction site is the right place for such an old lady? Lady Victoria was most insistent that she be moved back into the castle. She said that she'd been born here and that she wanted to die here. And the walls here are rather thick. She doesn't hear that much. At least she hasn't complained as of yet.
How is Lady Victoria? As well as can be expected. She's not speaking to me, unfortunately. Perhaps you'll have better luck. God, looks like a death. No słuchajcie, aż się serce kraje. I can feel a chill right to my heart. I can only hope Victoria gets better soon. Straszny, słuchajcie, widok. Chciałabym jeszcze tylko zwrócić uwagę tutaj na obraz nad Picture of a nią. woman in white. Looks like a kind of wedding dress. That's William's name at the bottom in the corner. My great-grandfather must have painted it. Dokładnie. No słuchajcie, co to za szkatułka? Small casket. Victoria. Aha, okej. Słuchajcie, porozmawiajmy w takim razie z Lady Victorią. Ciekawe, czy będzie z nią jakiś kontakt, Victoria, my czy great-grandmother. niekoniecznie. And the only member of my family I've got left. Hello, Victoria? It's me, Adrian. Did you put up the bail for me? Słuchajcie, chyba nic z tego. Are you being well looked after? Victoria, are you okay? Victoria, I need your help. Really. The police don't believe me. How can I make them understand that I'm Adrian Gordon when the name Darren Michaels is printed in my passport? Victoria, you're the only one who can help me. Please. I'm sorry about what happened to Bates, Eleanor, and Sally. It must be awful for you. Adrian, tell me the truth. Was it you? Did you start the fire? No, Victoria, it wasn't me. It was Lewis. He did what Angelina told him to do. She was behind all the murders. It was her who also lured me here because she needed me for, you know, the curse which only affects the male Gordons. She wanted to achieve what Samuel was trying to prevent. She was possessed by it. She lied to me, to all of us. What's all that, Adrian? You sound like a coward. It wasn't me. It was Angelina. Why should I believe you? Why have you come here at all? Things were going well for you in America. If you'd only just stayed there, Bates would still be alive. Eleanor, Catherine, Miss Valley. You're too weak. You can't stand up to Mordred. His ghost rides you like a child rides a rocking horse. Since you've turned up, there's been nothing but calamity. Just disappear again, Adrian. Do me a favor and go back to where you came from before the other half of the castle goes up in flames. What have you done to her? Nothing at all. I've been talking with her, that's all. You'd better go now. Your great-grandmother needs peace and quiet. Yes, I'm sorry. I didn't want that. I'm sorry. Just go, please. That went well. Now it's not just everyone in the village that hates me, but the only remaining member of my family, too. Real good job, Darren. If I wasn't already doing it, I'd be signing up for therapy right away. Tak, moi drodzy, nie wiem, czy mieliście to samo, ale mi niemal serce stanęło, przysięgam.
Tutaj powiem Wam szczerze, że mroczne strony już, powiem Wam, tak na grubo zaczynają władać naszym bohaterem. Nasz bohater zwala to oczywiście w tym momencie na terapię, że gdyby nie terapia, to by to na pewno zrobił, ale weźcie, zwróćcie uwagę, że przez chwilę było słychać, że jakby w rzeczywistości ten puls przez chwilę przestał bić, więc no, można by rzec, że być może przydusił trochę Wiktorię. No, zaczyna się robić naprawdę kiepsko. Chodźmy teraz do tego hotelu, pogadamy z tym szubrawcem. To było tędy, prawda? Ewidentnie trzeba się zapytać, dlaczego zeznał na naszą niekorzyść. Dokładnie. Pogadamy z nimi, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, bo jestem tego bardzo ciekawa, co ma nam Ćwok do powiedzenia. Po prostu jest to postać bardzo irytująca w tej grze. Welcome back to Gordon's Palace. We missed you here. How's that? The last time we saw each other was Thursday, 3 weeks ago, when you threw me out of the hotel. Thrown out of the hotel? How did that happen then? The thing with the sewers, the secret entrance in Angelina's room. That ring any bells? Really? Oh yes, there was something. Ah, well, please excuse me. I did overreact a little. I hope you're not going to bear a grudge, though, Mr. Michaels. I'm very happy to make things up with you. You'll also understand that I couldn't hold your reservation for such a long period. Unfortunately, your room is occupied at the moment. But you can have another, a bigger, nicer one, for a small price, really. And for such a room, a ridiculously tiny price. So you've remembered then. Very good. Then please go right back to the police and tell them that you know exactly where I was on the evening that Miss Valley was murdered. Was that the same day? Are you sure? Now, it may well have been. I don't pay much attention to that kind of thing. Why should I? It's really nothing to do with me. Two-faced snake! I insist you march down to the inspector and tell him you want to change your statement. Mr. Michaels, you're free. I don't understand your problem. I'm only out on bail. Oh, my congratulations. Oh, I'm sure that wasn't cheap. However, in spite of that, I still don't see why I should get involved with things that don't concern me. You can't be serious. Thanks to you, I've just spent the past 3 weeks sitting in a cell as an innocent man. Mr. Michaels, I really am extremely sorry, but I can't fulfill your request. My own credibility would be on the line if I were to simply change my mind. Unless... Unless what? Come on, spit it out and quit playing around, you pathetic little blackmailer. Otherwise, I promise you that the murder series will continue. Here and now. No. Admittedly, I'd be the last one who's standing in your way. A man's gotta do what a man's gotta do, isn't that so? All the same, I would like a photo of you. Nothing sensational. Maybe somewhere in the woods with a knife in your hand. So they can send me straight into the madhouse. No way. Okay, think about it. A watertight alibi for a tiny little amusing photo. It's not a bad exchange. You are one nasty dirtbag, Murray. You know that? I'll even give you a camera to take it with. My best one. Yeah. Does it still work using a lever? It's a collector's piece. One of the first instant film cameras on the European market. An SX-70. And still in great condition, too. 15 years ago, a very well-groomed gentleman handed it over to me as a deposit in my pawn shop. He never picked it up again. So, you can say that I obtained it quite legitimately. And now, I entrust you with it. Pay attention, I'll tell you how it works. That's okay. I'll work it out. If I choose to use it. But that's not all. I've got another present for you. Here, a brand new rucksack.
And free food and lodgings for as long as you wish, Mr. Michaels. Accept it as a peace offering and reparations for the trouble with the statement. You really are a few cards short of a full deck. Mr. Michaels, wait! What do you want now? Forget the woods. In front of the castle would definitely have much more impact. The photo, I mean. And people think I'm crazy. Tak, moi drodzy, Murray jest, jakby to delikatnie powiedzieć, jednym z najgorszych rodzajów ludzi tej planety. Nie chodzi mi tutaj, wiecie, najgorszymi to są mordercy i ci, którzy krzywdzą innych ludzi, ale to jest tego typu człowiek, który, wiecie, będzie chciał wyzyskiwać wszystko, że tak powiem, dla swoich profitów, egoistyczny, obrzydliwy, niesmaczny. Nie ma żadnych zahamowań, żadnych hamulcy, nie ma dla niego żadnych granic, jak dla mnie. Takich ludzi naprawdę należy się bać. Nie tylko tych, którzy krzywdzą fizycznie innych, ale takich ludzi jak on również. Zobaczcie, jakie on uważa, że muszą być z tego profity, jak my mielibyśmy zrobić sobie to zdjęcie, skoro dał nam nocleg, dał nam plecak. Już w ogóle nie będę komentować, słuchajcie, tego plecaka z podobizną Gordona. Dokładnie. Mamy aparat fotograficzny, także coś, co posiadaliśmy w poprzedniej części. No co tam jest? O, i mamy zapalniczkę. Hit. Aha. Uuu. No słuchajcie, no to mamy przepiękny arsenał. Dobra, moi kochani. Ja na dzisiaj kończę. Dajcie znać, czy podoba wam się seria. Mnie to wciągnęło. Będę dzisiaj grać dalej. No i co? Do usłyszenia. Pa, pa.